Praga, miasto 100 wież i mój pierwszy krok w stronę prestiżowego cyklu Super Halves. Plan był prosty. Zacząć tę biegową przygodę z przytupem. Nie spodziewałem się jednak, że największym wyzwaniem będzie biuro zawodów. 2 godziny stania w kolejce po pakiet. Tak, dobrze słyszycie. Stałem tam dłużej niż zajęło mi przebiegnięcie całego półmaratonu. Ale kiedy w końcu ruszyłem na trasę, zapomniałem o nogach bolących od stania. Zapraszam na relację z mojego pierwszego biegu z tego wyjątkowego cyklu. Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość. Proszę Państwa, jest piątek wieczór i dojechaliśmy do Pragi. Tutaj muszę pochwalić ładnie Martę, że mnie pięknie dowiozła z Legnicy. Ja się generalnie bardzo cieszę, że jesteśmy wieczorem dzisiaj w Pradze, bo zobaczcie w ogóle, w jakim super miejscu jest Expo. Tu dookoła takie wesołe miasteczko, tu jakiś Rollcaster, tam diabelski młyn, wszystko się tu pięknie świeci. I dużo ludzi. Dużo ludzi dookoła, impreza. I tak mi się wydaje, że o stąd aż tam jest kolejka do biura zawodów, także troszkę sobie postoimy chyba na zimnym, ale ktoś tam sobie kolejką przejechał. A few moments later. Jest generalnie grubo, bo idziemy i dalej nie widać końca, nie? Ja nie mogę. Coś tu jest sobie nie tak, nie wiem czy tam jedna osoba wydaje te numery, czy o co chodzi, ale jest... Nie widać. Jest no to fatalnie zorganizowane. Patrzcie. I dalej nie widać. No. Czekaj. Czyżby? Nie. Patrz tam. Ej, co tu się dzieje? Ej, to jest jakiś żart? Nie no, zobacz, dalej końca nie widać. No. Ej, tu nie ma końca, naprawdę. On by chciał też nagrywać, jak długa jest kolej. Koło. Patrz, co z tej strony już jesteśmy, to całe w koło idzie ludzi. A to może... Słuchaj, to... To jest niemożliwe, ja nigdy tyle nie widziałam kolejki. Dobra, 1/4 z tego to nawet Co tu nigdy się nie dzieje w widziałam. ogóle, nie? Dotarliśmy do końca kolejki po prawie 5 minutach nagrywania, nie? A jeszcze wcześniej tak. sporo szliśmy, żeby dojść do tego końca. Tak kolejka Jest- miała z 600 metrów chyba. No, Albo grubo. więcej, nie wiem ile. Dobra, zdecydowaliśmy, że stajemy w kolejce, jest za 28, czyli za 20:20. Zobaczymy jak długo będziemy stać w kolejce do wejścia. Proszę Państwa, jakieś 1,5 godziny i zbliżamy się do bramy. Co się zdarzyło? Bynajmniej nie bramy startowej, bynajmniej nie do mety wyścigu, a do bramy, w której zaczyna się biuro zawodów. Chyba, bo nie wiem, tu już znowu staje ta kolejka. Generalnie jest masakra, jeśli chodzi o obsługę tego wydarzenia i wydawanie pakietów. Prawie zamarzliśmy tu, nie? Tak, dobrze, Marta skoczyła w ogóle po czekoladę, chwała jej za to, bym tu zamarzł. Ja się czuję, jakbym po półmaratonie właśnie dobiegła do mety, naprawdę. Tak, ja jak biegam 15 lat, to nigdy nie widziałem tak złej organizacji biura zawodów, czy w ogóle miasteczka, czegokolwiek. Jest masakra tutaj, jest fatalnie to zorganizowane. Jak się ruszyło teraz. Godzina 40 i wchodzimy w końcu do biura zawodów. Ja jeszcze w to nie wierzę. Tak, ale wchodzimy tylko do biura po odbiór numerów, pakietów, bo Expo jest już zamknięte. Expo było tylko do 21. Je zamknęli się, poskładali, a zostawili tutaj tylko kolejkowiczy po odbiór. Ja się też gdzieś staram ustawić do swojego numeru. Mam 3000 z groszem, czyli te kolejki bliżej. To jest naprawdę bardzo pokrzepiające w tej chwili. Moim zdaniem cała kolejka była spowodowana tym, że pakiety były wydawane tylko w 5 okienkach. 3 z nich były przeznaczone dla mężczyzn, a 2 dla kobiet. I to wszystko na biegu, w którym miało wziąć udział 17 000 osób. Jest, to jest ten moment. Naprawdę, Mariusz dotarł. Dotarł do końca kolejki, niemożliwe. Czy mój numer się odnajdzie? Oj. Czyli to jeszcze nie koniec. Coś tam pani miesza w kuwecie. 2 godziny czekaliśmy i 5 minut na ten moment. Jest. Jaka radość. Red because it's fast. Yeah?
Bread as well. Thank you. Ura, sukces, 2 godziny 10 minut, pakiet odebrany, uhu! Jutro wam generalnie pokażę, co jest w pakiecie, bo dzisiaj już mi się nie chce, idę do hotelu się zameldować, bo przyjechaliśmy tutaj prosto po pracy. Do jutra. I witamy was w sobotni poranek przy owsianeczce. Owsianeczka standardowo na wodzie z banankiem, kiwi i gorzką czekoladą. Ale nie po to was dzisiaj wszystkich tutaj zebrałem. Zebrałem was tutaj, żeby wam pokazać, co było w pakiecie startowym czeskiego, praskiego półmaratonu, bo wczoraj mi się już tego nie chciało pokazywać, gdyż byłem zmęczony tą kolejką. Pakiet tak mniej więcej wygląda, już go rozpakowałem. Był w takiej oto kopercie, czyli standardzik z przypomnieniem, że start jest o 10. W pakiecie numer startowy, co mi się u ranczech podoba, że zawsze dają flagę kraju, z jakiego jest biegacz, co jest spoko. Dalej coś takiego jest. Już zobaczymy, to są jakieś bony rabatowe do restauracji. Tego nie wiem, czemu wcześniej nie rozerwałem. No i tu mniej więcej tak to wygląda. Do jakichś 3 czy iluś tam restauracji są bony rabatowe na jakieś wrapy i tak dalej. Dalej jest taki plecaczek, który też będzie pełnił funkcję depozytu. I jest jeszcze opaska na głowę. Te rzeczy były w 3 opcjach kolorystycznych, czerwony, chyba niebieski jakiś tam. Ja wybrałem, a i żółty, Marta podpowiada chyba. Ja wybrałem czerwony, bo wiadomo, czerwone to szybkie. Dlatego taki też mam. I co? Jemy. I zbieram się na start. Tam przed linię biegać, czy coś. No, podjechaliśmy ile się dało. I idziemy już na start. Mamy jakieś 1,5 km do miejsca, gdzie zaczyna się bieg, gdzie jest całe centrum wydarzenia. Pogoda zapowiada się dobrze, bo jest tak chłodnawo troszkę, ale jest słońce, jest troszkę mrozu. Także myślę, że będzie dobrze. Magnesy to jakby ktoś chciał, to tutaj w sklepie są magnesy, nie? Marta ładnie pokazuje. No, także zaraz wam ukorzę, jak to wszystko wygląda już tam w biurze zawodów. Znaczy w biurze zawodów, na miasteczku startowym. Biura zawodów wam nie pokazałem, bo nie zdążyłem. Bo stałem w kolejce, a Marta ma zdjęcie. Może gdzieś wrzucę, jak mi samochód. Może gdzieś wrzucę to zdjęcie, jak mi podeślę. To wam pokażę, jak wyglądało. Nie widać Jak wyglądało biuro zawodów, bo ja nie wiem. Ja jak już dotarłem, to było zamknięte, nie? Dobra. Ciśniemy na plac startowy. Proszę bardzo, jak ładnie sielsko. Proszę, jak tu już foteczki w gotowości. Pyk, 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 lecą. Ładnie jest. Ładnie. Słońce pięknie wyszło, no. No, szykuje się idealna pogoda na bieganko. A widać już miasteczko startowe chyba, albo te tunele. I słychać. Strefy startowe. Tutaj ekipa, mogłoby się wydawać, że są to zające, ale nie są to zające, to są medycy biegający, czyli pewnie mają jakieś maści na chodzenie i inne rzeczy potrzebne. Jakby komuś się coś stało na trasie. Ciekawy pomysł. Z tym się nigdy chyba jeszcze nie spotkałem, albo się spotkałem, a zapomniałem, ale no ciekawy pomysł. A tak już tutaj wchodzimy sobie do miasteczka startowego i widać takie zamieszanie delikatne, czuć stres w powietrzu, czuć przedstartową atmosferę. A Marta chyba bardziej skupiona ode mnie, bo się w ogóle nie odzywa. Zobaczyłam, co ciekawe. Może mi ten stres powietrza się udziela. Może. Dobrze, że ja nie biegnę dzisiaj. Może. Ja sobie będę odpoczywała. Jest dość duży młyn tutaj. Masa ludzi wszędzie, każdy idzie w inną stronę. Podszedłem do tej strefy, gdzie są przebieralnie, gdzie
są depozyty i uznałem, że jednak tam nie idę w ogóle, tylko dam Marcie tej tutaj. Po mojej prawicy ona dzisiaj będzie moim, Tragarzem. nie tragarzem, depozytem. Ona będzie dzisiaj moim depozytem. Tragarzem, bo ja będę to nosić po mieście. No to też będziesz nosić. Także do tego ją dzisiaj wykorzystam, a tutaj patrzcie, jak to wygląda mniej więcej przed nami. Jest naprawdę masa ludzi, a tam z tyłu, tam przy tych depozytach były kolejne kolejki, a już nie chcę się stać w kolejce. A też uznałem, że jak mat się oddam, to wyjdzie mniej więcej na to samo, jak potem będę musiał znowu stać w kolejce po swój depozyt. Także takie bardziej praktyczne to będzie, tak sądzę. O, a Zobacz, masz informacje na właśnie- mapa była. właśnie tutaj chciałem pokazać ten drogowskazy, gdzie ty jesteś. Tutaj koridory startowe. Moje są niebieskie na górze, bo jestem w korytarzu C, a tutaj są od D do L. I według tych właśnie korytarzyków trzeba się ustawiać zaraz. Ale jest tutaj sporo ludzi. Proszę Państwa, każdy wie, że najlepsze miejsce do przebierania się to jest gdzieś ławka. Siema Mario. O, siema. Proszę. Witam. Nie spotkałem. Marek. Cześć Marta. A nic się nie chwaliłeś, że biegnie? Jak się nie chwaliłem? Nie? Mi chyba gdzieś umknęło, kurde. Już się chwaliłem. Tak to bez tego. Krakowa się znamy. Co? Takowa, no. Zaraz też biegnie. Krakowa znamy. Razem zającowaliśmy i będziemy zającować za miesiąc, nie? No za 2 tygodnie. Już dwa. Tak? Potem Jelenia i potem mam Kraków. Tak? No. To może nie będę. No to Prawie trzy. Dobra. miesiąc, prawie. Jak tam na dzisiaj, Marek Zowyra? A, tak. Jak podam, tak nie wiem, 35, godzin 40. Także no nie mam balonów, to mogę biegać. 35, zobaczysz jak pójdzie, czy pójdzie. Jestem dobrej myśli. Dobra, wracam do żony, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć. Marek, najwyżej kamerę po prostu. Marek, Widać. kanał Pobiegane, zapraszam do oglądania. Rozgrzewka, proszę Państwa, w strefie już statowej, w mojej strefie C. Tutaj ładnie sobie ludzie biegają w takie małe kółeczko jajowate i tu też się rozgrzewamy. Jakieś 20 minut do startu. Just slowly, making sure that your mind knows that it is flesh. Now it is true. Your heart is beating. Prague is the heart of Europe. This is the moment when you're owning everything and everyone. This is the moment when you own the world. Welcome to Prague Prague 2026. The world is yours. Lecimy! Praga! Półmaraton! Ale to jest ludzi! Czuć ogrom wydarzenia. Ciśniemy. Będzie piękny bieg. Coś tak mi się wydaje. Generalnie dzisiejsza relacja będzie nieco inna niż zazwyczaj z półmaratonów, gdyż postanowiłem, że będę biegł nieco mocniej, więc co jakiś czas będziecie słyszeć takie moje wstawki nagrane już w studio, po biegu.
no są ładne widoki. Trzeba uczciwie przyznać, że w tę sobotę kibice w Pradze bardzo dopisali, wyszli na ulicę dość licznie, dość często, gęsto dopingowali zawodników, przez co no, biegło się milej, bo kto startował w takich biegach wie, że im więcej kibiców na trasie, tym lepiej się biegnie. Pierwsza piątka troszkę z problemami, bo 2 razy na samym początku mi się but rozwiązał i troszkę musiałem nadganiać tempo, przez to nierówno było. Mam nadzieję, że nie zapłacę za to później. No i gdzieś chwilę po tym, jak nagrywałem to wcześniejsze wejście, but rozwiązał mi się po raz trzeci. Ja naprawdę do dziś nie wiem, jak to zrobiłem. Biegam w tych samych butach, w tym samym modelu od nie wiem ilu lat i mi się nigdy nie rozwiązywało na trasie, a w tę sobotę w Pradze jak na złość. Połówka poszła i taki był odcinek troszkę już za miastem, a teraz powracamy w takie bardziej zaludnione tereny. No i gdzieś tutaj powoli zacząłem odczuwać już oznaki zmęczenia. Nie wiem, czy to było spowodowane tym, że 3 razy się zatrzymywałem i potem musiałem sprintować, żeby nadrobić tempo, czy to też było spowodowane tym słońcem, które było coraz jednak mocniejsze w Pradze. No ale finalnie gdzieś koło 15 km musiałem się zatrzymać na chwilę, przejść dosłownie parę sekund, bo już no, biegło mi się za ciężko. Kilometry 16 i 17 były dla mnie takimi kilometrami walki o ustabilizowanie i tempa, i tętna, i gdzieś pod koniec kilometra 17 mi się to udało. Pomogło też, że gdzieś w tych okolicach zobaczyłem takie znajome budynki, które mijałem idąc na start, więc przez to, że biegło mi się nieco bardziej komfortowo, postarałem się tak delikatnie to tempo jeszcze jednak podkręcać, gdyż na zegarku cały czas widziałem, że jest szansa
wybiegać no, nową życiówkę w Pradze. Może nie jakoś dużo, nie jakoś grubo, ale jest szansa, żeby ją poprawić o kilka sekund i to starałem się dobiegać. A ona to také pokořila, aby budeme nabíral. Martin Píša. A jdeme k jednotlivým. Keep going, please. Tak blisko jak ja. Nikt nigdy nie był tak blisko. Musiałem zaśpiewać, bo jakieś 10 sekund zabrakło dzisiaj do życiówki. Nie było już czego szarpnąć na końcu. Tak naprawdę troszkę mi się już zdechło na 15 km. Tam się przyładowałem. 16-17 starałem się uspokoić oddech i całą resztę i od 18 do powrotem zacząłem dokręcać. Widziałem, że jest szansa jeszcze coś urwać, jeszcze coś dobiegać, zażyciówkować, także walczyłem do końca dzielnie, ale już więcej nie było z czego, to już była końcówka na maksa na dzisiaj. Także co, no szkoda trochę, bo mało brakło. Drugi raz z rzędu, nie? Tak troszkę boli, ale to znaczy, jak ktoś z Was mi ostatnio pod Poznaniem napisał, że właśnie życiówki mają to do siebie, że ciężko się wbija. I no co, trzeba będzie chyba, nie wiem, czy atakować na jesień. Zobaczymy jak to będzie. A na razie to w ogóle muszę znaleźć matę, bo za metą to jest taki długi korytarz, że się idzie i nie ma jak wyjść tam do tego, no poza strefę biegu, nie? Bo tutaj wszystko jest pogrodzone. Tutaj tak idziemy. I generalnie chyba wszystko trzeba będzie sobie obejść. I mój sprytny plan, żeby jej dać rzeczy, będzie na minus, bo finał finałów i tak ile tam do strefy zmian, tak sądzę. Ale może tutaj sobie zaraz wyjdę. A, jeszcze taki medal z dzisiejszego biegu. Dość gruby ranczek, bez graveru dzisiaj, bo niestety 10 sekund, a jak boli. Co się boli? A, nieważne. Dziękuję za oglądanie. Oj, tu cyk, mogę sobie wyjść. Dziękuję za oglądanie. O, Mata do mnie dzwoni, słyszę. O, tu jest. Dzień dobry. Ciebie nawierzyć. Znalazłem się. Udało się? 10 sekund. Brakło ci? No. Tak? Kurczę, tak niewiele. No już nie, zmarłem na... A czekaj, zakończę film. Wszystko to powiedziałem przed chwilą. Dzięki za oglądanie standardowo. Tu gdzieś macie jeszcze jakieś inne filmy. Ja idę odpoczywać i jeść.